Po co Mercedes zrobił coupé, które nie miało być najszybsze? Wprawdzie miało jeździć szybko, ale spokojnie i tak samo po 300 tysiącach kilometrów. I właśnie dlatego dziś robi większe wrażenie niż wiele legend. Dlaczego dziś ludzie, którzy znają klasyczne Mercedesy, coraz częściej mówią: jeśli chcesz zrozumieć markę, zacznij od C114, coupé. Bo C114 to samochód z czasów, gdy Mercedes projektował auta tak, jakby miały pracować całe życie. Bez gry pod emocje i bez marketingowego hałasu. I właśnie dlatego po latach ten model robi największe wrażenie. Nie tym, co obiecywał, tylko tym, co dowiózł. Tylko żeby to zrozumieć, trzeba cofnąć się do jednego konkretnego momentu w historii Mercedesa. Do dnia, gdy firma postanowiła zrobić coupé. Nie po to, by było szybsze, tylko po to, by było bardziej prywatne. Zanim pojawiło się C114, Mercedes budował serię Stroke 8 jako odpowiedź na dojrzały rynek. Europa Zachodnia końca lat 60. to nie był już czas, gdy samochód był ekstrawagancją. To był czas autostrad, długich dojazdów i rosnących przebiegów. W takim świecie klient przestaje pytać już o to, czy auto robi wrażenie przez pierwsze 3 miesiące. Zaczyna pytać, czy ono będzie takie samo po 3 latach i po 300 tysiącach kilometrów. W114 jako sedan miał właśnie tak działać. Być stabilny przy prędkości przylotowej, przewidywalny w prowadzeniu i uporządkowany w obsłudze. Samochód, który nie wymaga od kierowcy energii, tylko mu ją oszczędza. Skoro sedan był tak sensowny i tak dopracowany, to po co w ogóle robić z niego coupé? Przecież coupé z definicji jest mniej praktyczne. Bo Mercedes zauważył, że część klientów przestała kupować samochód rodzinny, a zaczęła kupować samochód osobisty. Jeździli sami albo we dwoje. Druga para drzwi nie była przewagą, a z czasem była nawet wadą. Oznaczała większy hałas, większą liczbę uszczelek, większą komplikację, większe zużycie elementów w czasie. I teraz kluczowe pytanie. Jak zrobić coupé, które nie zepsuje tego, co w sedanie jest najważniejsze? Spokoju, sztywności i trwałości. W coupé tej epoki łatwo było o efektowną sylwetkę. Dużo trudniej było o to, by nadwozie po latach nie pracowało, nie czeszczało, nie zmieniało geometrii. A C114 poszło w kierunku, który wygląda elegancko na zdjęciach, ale jest koszmarem dla konstruktorów. Brak słupka B i bezramkowe szyby. Masakra. Jeżeli marka nie jest bezkompromisowa, to kończy się zawsze tak samo. Auto wygląda świetnie w salonie, a po kilku latach zaczyna żyć własnym życiem. A szczególnie zamykanie drzwi to loteria. Mercedes nie mógł sobie na to pozwolić. Rozwiązanie było typowo mercedesowskie. Zamiast odchudzać, dołożono konstrukcji. Tam, gdzie trzeba. Wzmocniono progi i elementy podłogi. Dopracowano drzwi, dopracowano uszczelnienia, dopracowano sposób, w jaki nadwozie przenosi obciążenia. Efekt? Coupé było cięższe, ale zachowywało charakter sedana. I to jest jedna z pierwszych rzeczy, które wychwytywała prasa. To nie jest coupé, które wymaga od kierowcy pracy, żeby było stabilne. Ono jest stabilne z założenia. Skoro inżynieria była tak nieefektowna, to gdzie jest magia C114? Dlaczego ludzie w ogóle patrzą na ten samochód inaczej niż na W114 sedan? Magia jest w proporcjach wynikających z funkcji. Dach jest niższy, a szyba przednia bardziej położona. Drzwi są dłuższe, bo mają dać wygodne wejście do kabiny i ustawić fotel w sensownej geometrii. Tył jest ukształtowany inaczej, bo w coupé inaczej rozkłada się przestrzeń i inaczej czyta się bryłę. Z zewnątrz wygląda to spokojnie, a kiedy postawisz coupé obok sedana, widzisz, że to nie jest kosmetyka. To jest inne nadwozie, z inną logiką. I ważne, ta sylwetka starzeje się dobrze właśnie dlatego, że nie była projektowana jako trend. To było porządkowanie bryły. Minimalna ilość udawania, maksymalna ilość sensu. Ale doświadczenie jest inne. Dlaczego? Bo psychologia kabiny zależy od geometrii. Dłuższe drzwi zmieniają rytm wsiadania. Brak słupka B zmienia sposób, w jaki zamyka się przestrzeń boczna. Przeszklenia sprawiają, że siedząc w miejscu kierowcy masz inne poczucie otoczenia. Prasa w Europie potrafiła to opisać jednym zdaniem. To jest samochód, którym jedziesz szybko i długo, a potem wysiadasz mniej zmęczony niż powinieneś być po takim dystansie. No dobrze, ale jeśli C114 nie było sportowe, to co było jego argumentem na drodze? Co miało przekonać człowieka, który i tak mógł kupić sedana? Taniej. Argumentem była prędkość przelotowa i kultura jazdy. I tu trzeba zrozumieć epokę. W tamtych latach w Europie Zachodniej, zwłaszcza w Niemczech, liczyła się prędkość, przy której auto nadal jest spokojne i nie chce myknąć w pole podczas chwili nieuwagi kierowcy. Nie prędkość maksymalna z katalogu, tylko ta, którą bez wysiłku utrzymujesz przez godzinę. Pamiętajmy, że to jeszcze nie była epoka masowych podróży lotniczych i najczęściej w podróż służbową udawano się samochodem, rzadziej pociągiem, a już zwłaszcza w USA. Więc wygodny, niemęczący samochód na dalekie dystanse miał sens. Te auta nawijały mile lub kilometry bez opamiętania. W testach z epoki pojawiają się konkretne liczby prędkości maksymalnej. W okolicach 198-199 km na godzinę dla wersji wtryskowej 2,5. I to jest mniej ważne,
niż to, co te testy podkreślały. Nie chodziło o rekord, tylko o to, że auto przy prędkościach autostradowych nie robi się nerwowe, nie robi się głośne i nie zaczyna pływać. I to jest klucz do zrozumienia C114. Ono zostało stworzone jako coupé, które ma zachowywać normalność sedana w sytuacjach, w których inne coupé zaczynają się męczyć. A teraz najciekawsze. Mercedes wybrał coupé jako miejsce, w którym pokaże technologię, która w tym segmencie była wtedy naprawdę świeża. I to mówi o C114 więcej niż jakakolwiek broszura. W pewnym momencie w ofercie pojawiła się wersja, która z dzisiejszej perspektywy jest jednym z najważniejszych wątków w całej historii C114. Wtrysk elektroniczny Bosch Jetronic. Wtedy to nie było hasło dla entuzjastów. To było narzędzie, które miało dać lepszą powtarzalność pracy, stabilniejsze osiągi, pewniejszą reakcję na gaz i większą kulturę jazdy. To, że Mercedes zdecydował się wprowadzić tę rzecz właśnie w coupé, nie było przypadkiem. Coupé było kupowane przez klienta, który chciał czegoś więcej niż sedan, ale nie w sensie sportu, w sensie dopracowania i technologii. W Mercedesie uznano, że to jest właściwe miejsce, żeby dać coś, co będzie pracowało równo przez lata. Skoro coupé było tak dopracowane, to czemu ogromna część produkcji poszła na eksport? Co w C114 było tak uniwersalnego, że sprawdziło się poza Niemcami? Bo to było coupé zbudowane na fundamentach sedana, a sedan był projektowany globalnie. C114 nie było kaprysem pod lokalny rynek. W rezultacie około 60% tych coupé trafiło na eksport. Większość jak zwykle do USA, co było normą u Mercedesa. To bardzo dużo jak na samochód o takim charakterze. I teraz ważny detal. Eksport nie oznaczał tylko wysyłki. Eksport oznaczał dopasowanie specyfikacji, szczególnie na rynki północnoamerykańskie. W tamtych latach USA i Kanada miały inne realia. Inne paliwa, inne oczekiwania, inne normy, inne podejście do serwisu. Mercedes przygotował więc warianty, które były kierowane właśnie tam. I to jest część historii, której nie widać, jeśli się ogląda te auto z perspektywy europejskiego klasyka. No właśnie, jak prasa w USA odbierała europejskie coupé, które nie udawało sportowego? Tu zaczyna się rozdział o dwóch światach, które patrzyły na ten sam samochód zupełnie inaczej. W Europie C114 było oceniane w stylu, który dziś już prawie zniknął. Bez przesady, bez emocji, bez budowania legendy. Testy skupiały się na tym, co da się zmierzyć i co ma znaczenie w codziennej jeździe. Stabilność, hamowanie, hałas, zachowanie przy prędkości, komfort na nierównościach. W europejskich opisach powtarza się obraz C114 jako auta do dojazdów na duże odległości i jako coupé, które zachowało dojrzałość sedana. W prasie niemieckiej i szwajcarskiej pojawiały się też pomiary prędkości maksymalnej, bardzo blisko 200 km na godzinę dla wtryskowej wersji 2,5. Ale znów, to nie było sprzedawane jako sport, to było sprzedawane jako dowód, że auto ma rezerwy. A teraz USA. Dlaczego Amerykanie chwalili C114 za rzeczy, które Europejczycy uznawali za oczywiste? Bo w USA C114 było porównywane nie do europejskich autostrad, tylko do amerykańskiej codzienności. Tam prędkości przelotowe były inne, drogi inne, a rynek był pełen dużych, miękkich coupé o zupełnie innym charakterze. Mercedes wchodził jako produkt z innej planety, mniejszy, bardziej zwarty, lepiej wykonany, spokojniejszy w reakcjach. Amerykańska prasa często doceniała to, co dla Mercedesa było fundamentem. Solidność, przewidywalność, jakość montażu. To, że drzwi zamykają się tak samo po latach, a nie tylko w dniu testu. C114 w USA nie musiało nikomu udowadniać, że jest najszybsze. Ono musiało udowodnić, że jest serious, czyli sensowne, trwałe i spójne. I tu pojawia się ciekawy kontrast. W Europie C114 było normalne jak Mercedes. W USA było inne jak Mercedes. A to budowało aurę. Skoro auto było tak dobrze oceniane, czemu Mercedes nie zrobił z niego symbolu? Czemu nie ma wokół niego takiej legendy jak wokół niektórych coupé? Mercedes w tamtej epoce często nie budował legendy, tylko budował produkt. I C114 jest tego książkowym przykładem. To coupé nie miało być ikoną stylu, tylko elementem logicznej gamy. Dlatego komunikacja była spokojna, bez przesady, bez rewolucji. Auto miało bronić się tym, że działa. To paradoksalnie pomogło mu po latach. Samochody, które były opisywane jako sensacja, starzeją się razem z tą sensacją. Samochody, które były opisywane jako porządne, starzeją się wolniej. C114 trafiło do tej drugiej kategorii. Dobrze, ale porozmawiajmy o skali. Czy to było rzadkie coupé, czy raczej popularny model? I co mówią liczby, kiedy spojrzysz na produkcję bez romantyzowania? Cała rodzina W114, W115 to ogromna produkcja. Około 1 919 000 samochodów w różnych wersjach. Ale coupé to już inna historia. C114 powstało w liczbie około 67 000 sztuk łącznie.
To nie jest unikat. To więcej niż produkcja Mercedesa Pagody. Ale też nie jest to model, który zalewa ulicę. To jest segment wyraźnie mniejszy, bardziej selektywny. I tu widać kolejny ważny fakt. Coupé nie było dodatkiem dla każdego. Było wariantem, który wybierał klient świadomy, gotowy dopłacić do formy i do pewnych rozwiązań. Dlatego właśnie eksport stanowił tak duży udział. Bo na rynkach, gdzie Mercedes był symbolem jakości, Coupé miało naturalną publiczność. I teraz najważniejszy przełom w historii C114. Moment, gdy auto zostało zestrojone z nową epoką Mercedesa. Nie zmieniło to jego sensu, ale zmieniło detale, które dziś pozwalają od razu rozpoznać rocznik. W pierwszej połowie lat 70. Mercedes dopasował C114 do odświeżonego języka marki. Zmiany nie miały robić wrażenia w salonie, tylko porządkowały model i wiązały go wizualnie z większymi autami firmy. Dla dzisiejszego widza to jest też przydatne. Pozwala rozróżnić wczesne i późne coupé, bez wchodzenia w obsesję numerów. Najważniejsze jest jednak to, że w tym momencie C114 przestało być nowe, a stało się ukończone. Wszystko, co miało się wysypać w praktyce, wysypało się wcześniej i zostało poprawione. Dlatego właśnie późniejsze egzemplarze bywają traktowane jako najbardziej dopracowane. Skoro C114 dojrzało, dlaczego zniknęło? I czemu następca nie pojawił się natychmiast? Produkcja C114 zakończyła się w sierpniu 1976 roku. Następca C123, oparty o W123, ruszył seryjnie nie następnego dnia, lecz dopiero z produkcją w 1977 roku. I to mówi dużo o podejściu Mercedesa. Coupé było osobną częścią gamy, a nie automatycznym odbiciem sedana. Ale ważniejsze jest to, że świat się zmienił. Normy, bezpieczeństwo, izolacja, masa. Następne coupé miało już inne priorytety. Właśnie dlatego dzisiejsi entuzjaści czasem mówią, że C114 to ostatni Mercedes tamtego myślenia, zanim wszystko zaczęło ważyć więcej, fizycznie i projektowo. No dobrze, skoro ta historia jest tak sensowna, to czemu C114 wciąż bywa niedoceniane przez ludzi, którzy znają tylko najgłośniejsze klasyki Mercedesa? C114 nie ma jednego wielkiego mitu, nie ma jednego spektakularnego zwycięstwa sportowego, nie ma jednej sceny z filmu, która uczyniła go symbolem. Ono jest odwrotnością takiej legendy. To samochód, którego reputacja rośnie z czasem, bo rośnie docenienie cech, które w momencie premiery były traktowane jako normalne. Dziś, kiedy współczesna motoryzacja jest przeładowana narracją i warstwą marketingową, ludzie zaczynają tęsknić za autami, które były projektowane bez udawania. C114 świetnie trafia w tą potrzebę. To coupé nie opowiada historii. Ono jest historią o konsekwencji. A teraz pytanie do Ciebie. Gdybyś miał wybierać klasyczne coupé Mercedesa, wolisz ten czysty charakter C114? Czy bardziej komfortową, późniejszą interpretację w C123? Podziel się proszę swoją opinią w komentarzach. A jeśli nie chcesz pominąć następnego odcinka, to możesz zasubskrybować kanał, do czego zachęcam. I do następnego.